Naznaczony to jedno z moich ulubionych horrorowych serii i aż strach, naprawdę, aż boli mnie, że tak, ona tak schodzi, powolutku schodzi na psy. Ten film, czyli naznaczony 5 czerwone drzwi, fabuła. Nie, fabuły nie będę omawiał. Powiem tylko, że akcja rozgrywa się 9 lat w stosunku do tego, co widzieliśmy w dwójce. No i oczywiście powraca demon. Wiadomo, dzieciaki są już dorosłe, koleż, te klimaty i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście to i tak jest. Okej, może zacznę od tej właśnie fabuły, o której nic nie powiedziałem. Pomyślałem, w porządku, może być interesująco, skoro nie było Lambertów w kolejnych, w trzeciej, czwartej i w piątej części, no to może tutaj będzie rzeczywiście coś ciekawe, tym bardziej, że za reżyserię wziął się Patrick Wilson. Tak, jest to jego debiut reżyserski, więc stwierdziłem, bardzo mu kibicuję, no wiadomo, żona Polka i tak dalej, więc stwierdziłem, fajny aktor, dobry, ciekawy, mam nadzieję, że fajny, dobry, ciekawy scenariusz będzie, że będzie tutaj mocno ciekawie. Ciekawie, pada wiele razy. No właśnie, współtwórcą serii, no oprócz tego, że James Wan, to wiadomo, jest Lee Whannell, facet odpowiedzialny m.in. za to, za Piłę, za film Upgrade i tak dalej, i tak dalej. No niestety on nie pisał scenariusza do tego filmu. Scenariusz do tego filmu napisał Scott Teems. A ostatnimi czasy można go kojarzyć z takiego bardzo, bardzo nieudanego filmu jak Halloween Kills. Więc kiedy to przeczytałem, stwierdziłem, może być kłopot, może być problematycznie, niekoniecznie dobrze, niekoniecznie super, zobaczymy jak to będzie wyglądało i coś tam rzeczywiście chyba pismo wyczułem nosem, bo tuż przed nagrywaniem tej recenzji włączyłem sobie zwiastun i mówię obejrzę, zobaczę jak to jest zrobione, żeby wiedzieć co mogę powiedzieć, a czego nie, żeby też niespecjalnie zdradzać fabułę i zwiastun miał dużo więcej mocy, dużo straszniejszy był niż sam film, bo no to jest film, no wiadomo, to jest nie to samo uniwersum co Zakonnica czy tam Annabelle, ale ogólnie ten sam poziom straszenia, czyli jakieś straszaki plus gdzieś tam jakieś demony się pojawią, więc czasami budujemy napięcie, czasami coś tam jest w tle, z czego akurat James Wan przynajmniej sam jako twórca słynie, a czasami po prostu jest tak, że no mamy straszak i straszak. No i tutaj jeżeli chodzi o straszenie, tak mam zapisane, że dobrze, jest ciekawy początek. Fajnie na tym cmentarzu to rzeczywiście wszystko wygląda. No i ma to ręce i nogi. Bardzo mi się podoba ta praca kamery. No i potem mija 10 minut, 20, tak się zastanawiam, czy pomalować sufit. Po 40 minutach mówię, to ja chyba wezmę odkurzacz i pójdę odkurzyć ulicę. Bo nic się nie dzieje, no nic, po prostu nuda, jedna wielka nuda. Mówię, o co tutaj chodzi, czemu to jest tak zrobione, a domyślam się, że no, skoro piąta część, to poprzednie 4 zarobiły dosyć fajne pieniądzury, że niekoniecznie krytykom się musiało podobać. No i rzeczywiście film, który ma nas straszyć, tego nie ma. Bo rzeczywiście no, w jakiś tam sposób rozwija się uniwersum, co ja lubię bardzo. I domyślam się, że James Wan pewnie pluje sobie w brodę, że kurczę, mogę zrobić jakoś tak, żeby to było częścią obecnościowego uniwersum gdzieś tam powiedzmy, ale jest trudno darmo. Stało się. No i mamy kilka straszaków w tym filmie, no bo oczywiście muszą się pojawić. No raz, drugi może ci się uda, że rzeczywiście ten film cię przestraszy. Klimat, no brak. Wiesz, to jak w tym żarcie o tym, że nie ma atmosfery, nie ma klimatu na Księżycu. Coś takiego tutaj rzeczywiście jest. Tutaj żart imienia Karola Strasburgera się kłania. No i chciałbym powiedzieć, że bardzo kibicowałem Patrykowi, wyszło dobrze. No nie wyszło. Niestety nie wyszło dobrze, tak patrzę tutaj rzeczywiście, czy jest jakiś pozytyw. No jest jeden wielki pozytyw. Film miał budżetu 16 milionów dolarów, więc no relatywnie mało, jak na nasze czasy i jak na czasy nawet takie kiedy horrory, bo teraz rzeczywiście wracają na pełnej, ale zarobił 189 milionów dolarów, więc mnóstwo pieniędzy, rzeczywiście bardzo dużo. Tu jest oczywiście tylko i wyłącznie podane kino, tutaj nie ma podanego DVD, Blu-raya, VOD i tych innych rzeczy, gdzie to można rzeczywiście, wiesz, idziesz do swojej lokalnej Biedronki, czy zamawiasz na naszej klasie. No to tego akurat tutaj nie ma i film, no to trudno darmo, żeby nie było szóstej części, skoro piątka tak się ładnie sprzedała, ale co ja bardzo nie lubię, gdy mam dostać horror, niech to straszy, niech to będzie zrobione fajnie, a tutaj ten film nudzi.
jest jakiś dziwny montaż, te sceny jakieś takie przeciągnięte. Ja wiem, że Patryk stwierdził, że okej, ponieważ są czerwone drzwi, no to tutaj bardzo często jest grany kolor czerwony i zielony. Akurat to, no już chociażby z Freddy'ego Krugera wiemy, że to jest akurat problem dla osób, które mają daltonizm i w ogóle dziś to psychologicznie wzbudzał nas niepokój, ta mieszanka tych kolorów dwóch, więc w każdej scenie jest coś czerwonego. Obejrzysz sobie powtórnie, możesz sprawdzić, że w każdej, nie w każdym ujęciu, ale nie w każdej klatce, ale w każdej scenie jest coś czerwonego, żebyśmy wiedzieli, że ten kolor czerwony gdzieś tam jest obecny. Tak jak tutaj patrzę na Freddy'ego Krugera, no jest napisane, koszmar z ulicy Wiązów jest czerwony, a poza tym jego cudowny sweterek. Ale chciałem powiedzieć, to są składowe i to tworzy fajne, no niestety nie tworzy fajnego filmu, fajnego produktu. Chciałoby się, że no w tym momencie, jak już tworzymy piąty film, no to musi być tylko i wyłącznie produkt, bo inaczej to nie może wyglądać. Nasz Patrick Wilson chyba zagubił się, bo niespecjalnie, wydaje mi się, odnalazł się w roli głowy rodziny. Więc możliwe, że zbyt dużo czasu poświęcał na reżyserię i tak no, nie potrafił podzielić swoich obowiązków, bo miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. Wiesz, niby człowiek się spodziewał, ale... Nie, niby człowiek wiedział, ale... No i jakoś tak to rzeczywiście wyszło. Horror, który nie straszy, no z góry jest skazany, przynajmniej u mnie, na niepowodzenie. Dobrze wiesz, że w tym momencie w kultowych horrorach nie jedną już produkcję horrorową omówiłem. Już było ich ponad chyba 200, więc rzeczywiście ciężko jest, przynajmniej osobiście mnie, coś nowego, coś fajnego, coś ciekawego wymyśleć. Napisz mi w komentarzu, co ty myślisz o tym filmie. Czy jednak nie, spokojnie stary, wrócili do korzeni, 5 jest rzeczywiście mocna i to jest dobry film, ale dla mnie ta część no, ma sobą fabułę, nie straszy i to już jest wystarczająco, żebym mógł powiedzieć, nie polecam ci tego filmu. Nie sądziłem, że tak się stanie przy okazji, no mówię, jednej z moich ulubionych serii, ale naznaczony Insidious, jak tam zwał, tak zwał, 5, Czerwone drzwi, to nie jest według mnie dobre kino. Trudno, bardzo mi przykro, powiedziałem to, stało się i mam nadzieję, że do kolejnego filmu, no bo wiadomo, że nie zażyna się kury, jak to mówił Siara, noszącej złote jaja, powróci Lee Whannell. James Wan teraz zbyt dużo rzeczy robi, bo tutaj mamy i Aquamana, i to, i tamto, i 20 tych różnych produkcji produkuje, reżyseruje, dogląda. Niech się skupi powoli na czymś mniejszym, bo ostatnio to, co nam daje jako no, filmy wyprodukowane, czy na przykład właśnie to, czy Zakonnice, albo Obecność 3 na rozkaz, no to nie są rzeczywiście filmy dobre, straszne, a pokazał nie raz, nie dwa, że rzeczywiście można zrobić dobre kino, można zrobić dobry horror, można przestraszyć widza i to nie tylko takimi głupawymi straszakami, które są co chwilę, tylko rzeczywiście ja czasami lubię, jak coś jest ukryte na drugim planie, nie zauważamy, popatrz, a jednak tam coś było, no rzeczywiście to wtedy dużo lepiej wygląda. Mam nadzieję, że powróci zarówno Whannell, jak i James Wan i będzie dobrze, będzie lepiej. Będzie coś tego rzeczywiście ciekawszego wyniknie, a więcej kultowych horrorów, więcej straszaków, tak, na tej listach tutaj znajdziesz ich całe mnóstwo.